W rozdziale 7 w Czerwonej Księdze Jung opisuje wstrząsający sen, w którym on zabija legendarnego Siegfrieda. Kiedy nam przychodzą silne i wstrząsające sny, to zazwyczaj pochodzą z głębokiej warstwy naszej nieświadomości. Duch głębi w języku Junga żąda, byśmy go posłuchali. I wysyła nam wizję nieprzyjemną, której nie możemy ignorować ani zapomnieć. Siegfried był to bohater epopei mitologicznej niemieckiej Nibelungenlied, z której Wagner stworzył jego cykl 4 oper Pierścień Nibelunga. I Siegfried był to typowy bohater. Zuchwały, bardzo męski, pokonający smoki, konno przyjechał przez płomienie, zupełnie taki Superman niby i zupełnie też nieprzytomny i bezwzględny na uczucia innych, zupełnie zajęty sobą i własną ambicją i w ogóle na innych nie patrzył. I powiedziałbym, że Jung nigdy nie lubił Siegfrieda, ale kim on był i dlaczego należało go zabić? Zacznę czytać od strony 167. Następnej nocy miałem wizję. Z jakimś młodzieńcem znajdowałem się w wysokich górach. Jeszcze nie nadszedł dzień, ale niebo na wschodzie było już jasne. Wtedy nad górami rozległ się radosny dźwięk rogu Siegfrieda. Wtedy poznaliśmy, że nadchodzi nasz śmiertelny wróg. Byliśmy uzbrojeni i czyhaliśmy na wąskiej skalnej ścieżce, aby go zabić. Wtedy ujrzeliśmy, jak wysoko w górach zbliża się on na rydwanie z kości zmarłych. Śmiało i pysznie zjeżdżał z urwistych skał i wąską ścieżką dotarł nam, gdzie czekaliśmy nań w ukryciu. Kiedy skręcał przed nami, strzeliliśmy do jego jednocześnie i padł śmiertelnie trafiony. Rzuciłem się od razu do ucieczki i wtedy lunął ogromny deszcz. Następnie jednak ogarnęła mnie śmiertelna męka i poczułem pewność, że musiałbym się zabić, gdym nie potrafił rozwiązać zagadki mordu bohatera. A więc, co tutaj się działo? No, ja myślę, że on wkrótce doszedł do tego, co się działo. Siegfried był starym bohaterem, nie, starym Bogiem. I starych bogów należy zabić, bo nie tylko nie działają już dla nas, ale są wprost szkodliwi. Chciałbym wziąć okazję teraz, żeby wam opowiedzieć sen, który miałem 40 lat temu, który zrobił na mnie wielkie wrażenie i który nawiązuje do całego tematu, co my mamy. I spróbuję go skrócić. Pojawiły się w śnie 2 węże i jeden zabił moją żonę. I drugi miał ludzką formę, on wziął ludzką formę i był moim przewodnikiem. I powiedział mi słowami, musimy pójść do podziemi, żeby ją przynieść z powrotem do życia. I przekonać bogów, aby ludzkości służyli i puścili wodę, aby ziemia była wydajna.
Ale jeśli bogów nie da się umówić, żeby służyli nam, to trzeba je wykratować. A co do cholery znaczy słowo wykratować? Ja mieszkałem w Ameryce i po polsku zjawiło się to słowo w śnie, wykratować. Ale wiedziałem, co to znaczy. To jest właściwie usunąć stanowiska. Trzeba było ich. No i znalazłem się w jaskini i na ścianach były różne węże tej jaskini. Pełne węży na ścianach wyrytych. I w środku pojawił się olbrzymi falus. I to było właściwie w taki sposób stary bogowie pojawili się. I potem zmieniło się w postać taką. I ja po francusku nawet powiedziałem mu parlez de ça à tous. A więc chcę, żebyś wszystkim objawił tajemnicę, która jest od ludzkości wstrzymana. I odpowiedź była nie. To jest zbyt wielka tajemnica dla ludzkości. Nie będzie objawiona. No i wtedy zmieniło się i bogowie siedziały, tak jak posągi egipskie, te olbrzymie, tak, w takich stylu faraona. I był taki dywanik nad nim. I ja wyciągnąłem ten dywanik i te posągi zaczęły padać i spadły i głowy były zupełnie rozbite. I to było wykratowanie starych bogów. Dlatego, że dalej nie służyły ludzkości. A więc trzeba było ich usunąć. I to jest zupełnie podobne do co Jung musiał zrobić i musiał zabić Siegfrieda. I czytam na stronie 169. Kiedy Bóg się postarzeje, staje się cieniem, bezsensem upada. Największa prawda staje się największym kłamstwem. Najjaśniejszy dzień najjaśniejszą nocą. Jak dzień zakłada noc, a noc zakłada dzień, tak też sens zakłada bezsens, a bezsens zakłada sens. Dzień nie istnieje sam przez nie, choć nie istnieje przez sam siebie. A więc Jung potem w wykładzie powiedział, że Siegfried był jego wyższą funkcją psychologiczną i trzeba było ją usunąć, żeby inne funkcje psychologiczne działały. On przedstawiał jego ekstrowersyjną stronę, jego racjonalność, siłę organizacji w taki sposób. On też przedstawia naszą samą ocenę i należy ją pokonać, aby mogła ujawnić się głęboka nieświadomość. Można by powiedzieć, że w pewnym sensie Siegfried przedstawiał ego, które musi być otwarte i zdolne do przyjęcia głębszej mądrości. A więc, i to jest bardzo ciekawe, że on miał pomocnika, żeby usunąć Siegfrieda. Taka ciemna postać. To był Junga cień. A więc cień jest potrzebny i czasami ma przydatną rolę i w tym wypadku on miał bardzo ważną rolę w usuwaniu bohatera. Następny rozdział nazywa się Poczęcie Boga. I tu w końcu dowiadujemy się o nadchodzącym, o nowym Bogu, który się rodzi i kim on jest. I dopiero możemy słyszeć o nim pierwszym razem, kiedy bohatera zabito. I czytam 175.
Kiedy poległ mój książę, Duch Głębi dał mi zdolność widzenia i pozwolił ujrzeć narodziny nowego Boga. Boskie dziecię wyszło ku mnie ze strasznej dwuznaczności i ohydnego piękna, złego i dobrego, śmiesznego, spoważnego, chorego i zdrowego, nieludzko-ludzkiego i bezbożne-boskiego. Zrozumiałem, że Boga, którego szukałem w absolucie, nie można znaleźć w absolutnym pięknym, dobrym, poważnym, wzniosłym ludzkim czy nawet boskim. Tam kiedyś był Bóg. Zrozumiałem, że nowy Bóg jest w tym, co jest względne. Jeśli Bóg jest absolutnie piękny i dobry, to znaczy ma objąć pełnię życia, która jest piękna i brzydka, dobra i zła, śmieszna i poważna, ludzka i nieludzka. Jakże człowiek może żyć w łonie bóstwa, jeśli bóstwo przyjmie tylko swoją połowę? A więc tutaj chodzi, że nadchodzący to obejmuje całość. I to, co jest piękne, i to, co jest brzydkie. Bo nasze istnienie jest mieszanką obu. My mamy i jedno, i drugie. I jakże Bóg mógłby być Bogiem, jeśli jest tylko Bogiem pięknego, a to, co nam się nie podoba i odrzucamy, to jest gdzieś tam i nie jest tam, i nie chcemy się nim zająć. Gdzieś go pod ziemi tam wstawiliśmy to. Ale Bóg nadchodzący i tutaj mamy pierwszy raz, co Bóg wspomina o jaźni z dużym J. Przedtem w Czerwonej Księdze przeczytacie o jaźni, ale to jest jaźnia z mały J i to znaczy ja, mój umysł. Ale tutaj chodzi o coś innego. Chodzi o czymś, co obejmuje wszystko, całość. A więc co to jest to, co jest wysokie i to, co jest niskie, musi być w tym włączone. No, ale żeby poznać to, co jest ciemne, zło, i to nie znaczy czynić zło, to są dwa zupełnie inne rzeczy. Tutaj jest wyzwanie, że musimy poznać zło, co nie znaczy czynić zło. Ja znam wielu ludzi, którzy na przykład mieszkali gdzieś na ulicy, mieli uzależnienie od narkotyków, poznali naprawdę to, co jest poniżej naszego społeczeństwa, z którym my zazwyczaj się stykaliśmy. Widzieli morderstwa, widzieli wszystko i wyszli. I ci ludzie wyszli tak silni, bo już poznali i wiedzieli, czym to jest tam. A więc ja nie życzę tak to każdemu i sam nie mam ochoty mieć akurat takie doświadczenie, ale to jest prawda, że tacy ludzie, którzy tego poznali, to wychodzili silno i ja zawsze lubię mieć takiego przy sobie, bo takiego nikt nie oszuka. Bo żyjemy w świecie, gdzie ludzie widzą, że jesteś słaby i będą ciebie oszukać. A tego nikt nie oszuka. Po prostu patrzą na niego i powiedzą, no ile to kosztuje, a więc to jest tak. Ale tutaj następuje mitologia zejścia Chrystusa do otchłani. Wiemy, że w wyznaniu wiary mówi się, że Jezus szedł do piekła. I ja miałem wykład niedawno temu o zejściu Jezusa do podziemi. Ja myślę, że jest dużo prawniej powiedzieć, że Jezus szedł do podziemi niż do piekła, Sheol. A więc to nie jest miejsce kaźni,
To jest miejsce, gdzie daleko od nas i tam są dusze, były dusze, które czekały na zbawienie Jezusa i kiedy po krzyżu Jezus tam szedł, żeby uwolnić te iskry światła, które były tam złapane i trzymane w więzieniu i wyprowadzić się. Ale coś nawet ważniejszego stało się wtedy, kiedy Jezus to zrobił. Albo Chrystus, powiedziałbym. Że Chrystus musiał poznać swojego własnego cienia, a więc Antychrysta. Bo Jung uważał, że Chrystus sam, chociaż jest obrazem jaźni, sam jako światło, na przykład czytasz w liście świętego Jana, że Chrystus jest miłością, Chrystus jest światło, Chrystus jest to, Chrystus jest tamto. Ale to jest tylko połowa obrazu Chrystusa. Jeśli czytasz księgi objawienia świętego Jana, to tam jest zupełnie inny obraz baranka. On żąda krwi, on właśnie jest silny w bitwie, on wali nieprzyjaciół i tak dalej. A więc to jest dosyć inny obraz od tego miłosnego Jezusa, którego poznajemy w Ewangeliach. A więc to, ja myślę, jest ważne, żeby widzieć, że Chrystus, który jeśli ma być obrazem całości, on musi tam zejść i poznać swój własny cień. To, co jest ta druga połowa. I tutaj czytam Junga, 176. Dlatego Chrystus po swojej śmierci musiał wstąpić do piekła, gdyż w przeciwnym razie nie mógłby wstąpić do nieba. Chrystus musiał przedtem stać się antychrystem, swoim podziemnym bratem. Nikt nie wie, co działo się w owe 3 dni, kiedy Chrystus był w piekle. Ja tego doświadczyłem. Tak wczoraj właśnie Iwona powiedziała, jak Jung to doświadczył. Ludzie dawnych czasów mawiali, że tam głosili kazania do tych, którzy zasnęli na wieki. Prawdą jest, co mówią, ale wiecie, co się wówczas stało? Było to małpie błazeństwo i drwiny, okropna, piekielna masakra, maskarda, najświętszych misteriów. I jak inaczej Chrystus mógłby zbawić swojego antychrysta? Czytajcie nieznane księgi starożytnych, a wiele się z nich nauczycie. Zauważcie, że Chrystus nie powstał w piekle, lecz wstąpił na wyżyny zaświatów. No, a więc to jest bardzo ciekawe. Nadchodzący musi obejmować światło i ciemność. I rodzi się w dwuznaczności i musi działać w porządku i w chaosie, w niebie i w piekle. Jest bardzo ciekawa manichejska wizja, że ciemność ma uwięzione te nasiona światła, że ciemność miało walkę ze światłem, urwało kawałek światła i uwięziło część światła właśnie w tych iskrach. I właśnie musimy szukać światła nie tylko w krainie światła, gdzie jest łatwo jej znaleźć, ale musimy szukać światła w ciemności, gdzie nie poznamy światło, co świeci, gdzie musimy poznać to światło, co świeci w ciemności. A więc, co to jest piekło?
Czytam 178 i 179. Cóż myślicie o istocie piekła? Piekło jest wtedy, kiedy głębia zbliża się do was wraz z tym wszystkim, czego już nie opanowaliście lub jeszcze nie opanowaliście. Piekło jest wtedy, kiedy nie możecie osiągnąć tego, co moglibyście osiągnąć. Piekło jest wtedy, kiedy wszyscy musicie myśleć, czuć i czynić wszystko, o czym wiecie, że tego nie chcecie. Piekło jest wtedy, kiedy wiecie, że wasze musieć jest waszym chcieć i że sami jesteście za to odpowiedzialni. Piekło jest wtedy, kiedy wiecie z całą powagą, o jakiej myślicie dla siebie, jest równie śmieszna, że cała subtelność jest taka brutalna. Wszelkie dobro jest również złe, wszystko co wielkie jest także nikczemne, a wszelkie dobre czyny są także czynami hańby. Wszakże najgłębszym piekłem jest, kiedy uprzytomnicie sobie, że piekło także nie jest piekłem, lecz wesołym niebem, nie jest niebem jako takie, lecz tyle niebem, co piekłem. Powiadacie, Bóg Chrystus jest jednoznaczny, On jest miłością. Jednak cóż jest bardziej dwuznaczne od miłości? Miłość jest drogą życia, lecz wasza miłość jest drogą życia tylko wtedy, kiedy ma swoją lewą i prawą stronę. No, a więc wracamy teraz do bohatera. Którego trzeba było zabić. Bohater stał się nieprzyjacielem Boga. Dlaczego? No, bogowie nie lubią zuchwałych i nie lubią doskonałych. Dlaczego nie lubią? Czy Grecy mówią, że zazdroszczą? Ale ja myślę, że prawda jest raczej, że kiedy człowiek nie potrzebuje bogów, to nie jest fajne. A więc jest inny problem i dlaczego ten bohater musiał zginąć. Bohater wymaga naśladowania, małpowania. Co my robimy i dlaczego jest taki popularny Superman i inni bohaterzy, których widzimy w naszej kulturze? Nie mówiąc oczywiście o prawdziwych bohaterach naszych, których wysławiamy jako bogów, którzy mieszkają w Hollywoodzie. A więc wszystkie gwiazdy filmowe i wszystkie te. I słyszymy, że ta nagle powiedziała, że jest przeciw ludobójstwu w Gazie i wszyscy klap, klap, klap. Jakby to było coś wspaniałego. I wszyscy chcemy oczywiście małpować naszych pięknych gwiazd filmowych, naszych bohaterów. Ale przyszedł czas, kiedy pojawia się nadchodzący Bóg, to każdy musi znaleźć bohatera w sobie. Każdy musi zwrócić się na wewnątrz, żeby znaleźć kierunek i nie małpować to, co jest na zewnątrz. I dlatego ten Siegfried muszą być zastrzelone, bo już dalej nam nie służył. Przeszedł czas, kiedy my będziemy po prostu uwielbiać bohatery i uwielbiać guru i uwielbiać tego i tamtego. Musimy znaleźć tu prawdę właśnie w samym sobie. I teraz, przeczytam to. Muszę powiedzieć, to 180 i 181. Muszę powiedzieć, że Bóg nie mógł się stać, zanim został zabity bohater. Bohater, jak go rozumiemy, stał się wrogiem Boga, gdyż bohater jest doskonałością. Bogowie zazdroszczą ludziom doskonałości, albowiem doskonały nie potrzebuje
bogów. I dalej na stronie 181. Sposób życia małp jest drogą życia dla małp, a dla człowieka, dopóki zachowuje się jak małpa. Małpa w człowieku trwa przez ogromne okresy czasu, ale nadejdzie czas, kiedy ponownie kawałek tego, co małpie, odpadnie od człowieka. Bohater musi polec dla naszego zbawienia, gdyż jest on wzorem i wymaga naśladowania. Ale miara naśladowania już się wypełniła. Mamy być zbawieni dla samotności w nas i dla Boga poza nami. Kiedy wchodzimy w tę samotność, wtedy zaczyna się życie Boga. Wtedy jesteśmy w sobie, wtedy przestrzeń poza nami jest wolna, ale wypełnia ją Bóg. I wtedy odnajdziemy się i odnajdziemy w sobie nowego nadchodzącego. Nie będziemy chrześcijanami, ale Chrystusa. Tyle na razie chciałem wam powiedzieć o śmierci bohatera i może wejdźmy w dyskusję teraz.